Cześć, witam was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj zajmiemy się drugą częścią gry Mega Race, czyli Mega Race 2. Pierwsza część Mega Race, jeżeli oglądaliście w To było grane, jeżeli nie, to link macie w opisie. Była jedną z pierwszych gier wydanych na CD. Była to gra wyścigowa. Zastosowano tam technologię w taki sposób, że trasy były prerenderowane wcześniej na komputerach i następnie były odtwarzane w formie filmu, a nasz samochodzik w formie sprite'a poruszał się po trasie. Jednakże były pewne limity tego rozwiązania. Nie wiem, czy to chodziło o engine, czy ówczesne procesory nie mogły sobie z tym poradzić. Niemniej jednak problemem pierwszej części Mega Race'a było to, że na ekranie jednocześnie mogły być tylko maksymalnie dwa samochody. Prowadziło to do dosyć kuriozalnych sytuacji, gdzie na początku ścigaliśmy się z jednym samochodem, niszczyliśmy go albo wyprzedzaliśmy i dopiero zbliżaliśmy się do kolejnego i do kolejnego i do kolejnego. To było dosyć, muszę przyznać, słabe i gra też, muszę przyznać, że po jakimś czasie dosyć szybko się nudziła ze względu właśnie na ten limit. Postanowiono to naprawić w Mega Race 2. Wydana w 1996 roku. Przypominam, że 1996 rok to rok, w którym zaczęły upowszechniać się akceleratory grafiki 3D. Jednakże był tutaj pewien problem, ponieważ wiele gier, które wychodziły w tamtym czasie, jak na przykład Shadow of the Empire, nie pamiętam już teraz, no powiedzmy, tylko ten Shadow of the Empire, były grami 3D FX only, to znaczy jeżeli nie posiadałeś akceleratora grafiki, nie mogłeś tej gry uruchomić. I Mega Race chciał zerwać właśnie z tym, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, no w momencie kiedy jest tylko gra dla określonej liczby graczy, no to duża część też nie będzie mogła zagrać, zwłaszcza, że te akceleratory na początku były dosyć drogie i nie każdego było na nią stać. Nie każdego było stać na 3D FX-a, dlatego Mega Race nie wykorzystywał akceleratorów 3D i technologia, która była użyta w pierwszej części Mega Race, czyli prerenderowane trasy, została tutaj zachowana, jednakże z tą różnicą, że tym razem samochody były renderowane w czasie rzeczywistym w grafice 3D i oczywiście zniesiono ten limit dwóch samochodów naraz na ekranie, co doprowadziło do dosyć poważnego podniesienia poziomu trudności, ale o tym powiem wam później. Powraca nasz Lance Boyle, czy jako host naszego programu, wraz tym razem z Lucindą, która towarzyszy mu przy przerywnikach filmowych, które wprowadzają do kolejnych wyścigów. No Lucinda niestety ma inteligencję miski Peppera, także doskonale się uzupełniają. Słuchajcie, Mega Race to ponownie gra wyścigowa. Ponownie jako Enforcer ścigamy się po chyba 6 albo 8 torach, nie pamiętam już dokładnie. Możemy strzelać, możemy podkładać miny. Całość dzieje się na pięknie wyrenderowanych trasach i w 1996 roku robiło ono ogromne wrażenie. Dzisiaj oczywiście tego typu trasy bez problemu można by było zarzucić w czasie rzeczywistym nawet na PlayStation 2, myślę, ale w 1996 roku robiło to ogromne wrażenie, szczególnie na przykład plansza w Tybecie, która była wydana też jako demo, gdzie mogliśmy zobaczyć prerenderowane drzewa, na których było osobne liście. No to robiło naprawdę ogromne wrażenie. Samochody, tak jak mówiłem, renderowane w czasie rzeczywistym, oczywiście bez wsparcia akceleratorów, co automatycznie pozwoliło też graczom, którzy ich nie posiadali, także korzystać z tej gry. Samo uzbrojenie standardowo, miny, możemy rzucać olej, możemy strzelać z rakiet, możemy co wyścig ulepszać nasz samochód. Można powiedzieć taki standardzik, do którego przyzwyczaił nas pierwszy Mega Race. Ale to, co Mega Race zdecydowanie odróżnia od pierwszej części, to masakrycznie wysoki poziom trudności. Poziom trudności w Mega Race 2 jest tak wysoki, że wielu graczy nie zobaczyło nawet drugiej planszy, ponieważ nie udało im się skończyć pierwszego wyścigu. Trudność polega na tym, że każdy wyścig dzieli się na 3 mniejsze wyścigi toczące się cały czas na tej samej trasie. A więc mamy pierwszy wyścig, gdzie musimy dojechać chyba jako 6 minimalnie, możemy używać broni. Drugi wyścig na tej samej trasie odbywa się na tych samych zasadach, tylko tutaj musimy skończyć minimum jako 4. Dodatkowo zmieniają się
przeszkadzajki na torze, czyli na przykład takie wybuchające beczki. I trzeci wyścig, gdzie ściga się tylko 4 samochody. No tutaj nie ma broni, musimy dojechać jako pierwsi. Pomiędzy tymi 3 wyścigami nie możecie save'ować. Możecie save'ować dopiero, gdy skończycie wszystkie te 3 wyścigi. Trudność polega na tym, że to, co się dzieje na torze, to jest istna masakra. To nie jest gra, gdzie wszyscy jadą grzecznie. Tutaj panuje po prostu totalny hardcore. Samochody się obijają o siebie, spychają na bandy, spychają na wybuchające beczki, strzelają. No jest po prostu totalna masakra. I pierwszym problemem, jaki jest z trudnością tej gry, to nie dojechać do końca na pierwszym miejscu, ale w ogóle dojechać, bo najczęściej zdarza się tak, że po prostu nasz samochodzik po pewnym czasie eksploduje na skutek odniesionych zniszczeń. Możemy co prawda co każdy wyścig naprawiać samochód, oczywiście jego moc i dokupować kolejne rzeczy do naszego arsenału, ale problem jest tutaj taki, że aby mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby nasz samochodzik naprawić, musimy być minimum na drugim miejscu, drugie albo pierwsze. Te niższe miejsca nie są w ogóle premiowane, a musicie wiedzieć, że na kolejny wyścig nie odnawia się energia samochodzika, musicie sami ją naprawić, musicie sami zarobić na to, żeby energia samochodzika wróciła na poziom startowy, także na trzecim wyścigu, jeżeli cały czas jedziecie po minimalnych, czyli cały czas byle żeby się zmieścić, to już macie zazwyczaj jeden piksel energii, jedno uderzenie w bandę i kończycie grę. Trasy, tak jak mówiłem, świetnie wyrenderowane, pięknie wyrenderowane, dodatkowo jeszcze zawierają różne skróty, objazdy. Ciekawie to wszystko wygląda, szczególnie, że jest to oczywiście renderowane i to jest jakby renderowane z jednego ujęcia, także jeżeli wjeżdżacie gdzieś na przykład na jakąś obwodnicę bądź na jakiś ukrytą ścieżkę, kamera automatycznie przenika jakby w tą ścieżkę i prowadzi nas dalej. Świetnie to wyszło. Niestety oprócz 2 części Mega Race'a w żadnej chyba grze nie wykorzystano tej technologii. No powiedzmy sobie szczerze, była to technologia dosyć wąska, tak? Bo w tym momencie, kiedy były prerenderowane trasy, no nie można już było na tych trasach nic umieszczać, także jedynymi elementami 3D to te samochodziki i te beczki, które spotykamy na trasie. Ponownie wracają, tak jak mówiłem, wraca nasz ulubiony host, czyli Lance Boyle. Muszę przyznać, że tym razem jest on jeszcze bardziej śmieszny, w ogóle gość wygląda totalnie, po prostu na totalnego odpała. Przesadzono co prawda, nie wiem czy to styliści, czy ludzie od make-upu przesadzili z jego kolorem zębów, które po prostu są totalnie białe i wygląda to po prostu masakrycznie. Fajna jest ta Lucinda, ładna dziewczyna, chociaż mega głupia, które obydwoje wprowadzają nas w kolejny etap wyścigu, omawiając trasę, no i oczywiście rzucając sobie różne śmieszne docinki. To jest typowa gra, która była wyścigiem, ale chciała korzystać, tak jak mówiłem przy pierwszej części, korzystać z tych dobrodziejstw Interactive Movie, także mamy tutaj scenki z aktorami, no i oczywiście same trasy prerenderowane w postaci filmiku, które się odtwarzają. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że tak jak mówiłem, Mega Race 2 jest mega trudny i to jest naprawdę wyzwanie skończyć tą grę. Mi się udało, ale wierzcie mi, że zajęło mi to masę czasu. Zobaczycie, że proponuję Wam uruchomić, bo gry są dostępne prawdopodobnie na Gogu za jakieś parę groszy. Jeżeli jesteście zainteresowani, sprawdźcie, jak kiedyś wyglądały wyścigi. Nie to co teraz, gdzie możemy sobie cofać czas albo odpalić od checkpointa. Tutaj tego nie ma, tutaj jest totalny hardcore. Przejeżdżasz 3 wyścigi i przechodzisz dalej, albo zaczynasz od nowa. Najczęściej jednak oczywiście będziesz zaczynał od nowa, no nie da się ukryć. Grafika w grze, tak jak mówiłem, świetnie wygląda, szczególnie te prerenderowane trasy wyglądają zacnie. Dzisiaj oczywiście można się z nich śmiać. Pamiętajmy, że to też były czasy, kiedy jeszcze nie było gier, które generowałyby grafikę 3D w wyścigach, na przykład nie wiem, jak Wipeout w PlayStation, także to były początki. No jakoś sobie starano sobie z tym radzić w ten sposób i muszę przyznać, że technologia wypada dosyć ciekawie. Słuchajcie, warto jeszcze zwrócić uwagę, że oprócz 2 części Mega Race'a pojawiła się też 3. część Mega Race'a, która zarżnęła całą markę i do tej pory już żadna część się nie pojawiła. Dlaczego? Ponieważ autorzy Mega Race 3 zamarzyło im się zrobienie właśnie Wipeouta w oparciu o markę Mega Race i zamiast samochodzików zostały
przedstawione nam jakieś takie statki kosmiczne. Ogólnie był to mocny klon Wipeouta, podobne trasy, podobne stateczki i to już niestety graczom się nie spodobało. Całość była już, warto zauważyć, w grafice całkowicie trójwymiarowej, zrezygnowano z prerenderowanych tras. Oczywiście Les Boyle nadal był na posterunku, ale trzecia część Mega Race to przykład, jak zniszczyć całą markę, która była dosyć fajna, muszę przyznać. Nie mogę powiedzieć, że jakaś wybitna, ale była dosyć fajna i w latach 90. mogła się podobać. No oczywiście Mega Race to już taki Wipeout i Mega Race 3 oczywiście to już taki Wipeout, który nie przypadł do gustu graczom i od tego momentu wszystkie gry, znaczy nie powstała żadna część Mega Race, ale w 2014 zapowiedziano, nie wiem czy już jest, bądź dopiero będzie, remake'u całej trylogii Mega Race na platformy mobilne. Nie wiem czy to już się pojawiło, może nie. Jeżeli się pojawiło, możecie sobie pewnie jakieś demko ściągnąć i zobaczyć jak to wyglądało kiedyś w latach 90., gdy grało się w wyścigi, kiedy nie mieliśmy pięknych tras, zachodów słońca, mijanych drzew z niesamowitą prędkością, tylko trzeba było korzystać z tego co się wtedy dało. Warto jeszcze zwrócić uwagę, tutaj też nie wspomniałem, że świetnie jest oddany moment pędu w Mega Race, co jest wydaje się dosyć dziwne, ponieważ trasa, tak jak mówiłem, to prerenderowany filmik, ale faktycznie czuć ten pęd tych samochodzików, które jadą. No i oczywiście ta walka na torze, gdzie jeden błąd, nawet jeżeli jesteś już na ostatnim odcinku 5. okrążenia i za chwilę masz wygrać, jeden błąd, ponieważ wrogowie są naprawdę mega agresywni, powoduje, że kończysz na ostatnim miejscu i to jest naprawdę frustrujące i to jest ta trudność tej gry, gdzie musisz być cały czas uważny, cały czas się skupić i mieć też, co niestety tutaj nigdy nie lubiłem w grach tego typu, odrobinę szczęścia. Nie liczy się tutaj całkowicie skill, ale też troszkę szczęścia, żeby udało Ci się wykaraskać z tych wszystkich tutaj tych karamboli, które powodują komputerowi gracze, ale myślę, że dzięki temu gra była stanowiła ogromne wyzwanie dla graczy. No tak jak mówiłem, w tamtym czasie wielu ludzi jej nie skończyło, ponieważ ona była mega trudna. Tutaj był podobnie jak w Screamerze 2, podobny system kar dla gracza. Jeżeli popełniłeś błąd, zostałeś w tyle, komputerowi gracze Cię wyprzedzili, to często już było tak, że już komputerowych graczy przez cały wyścig, przez 5 okrążeń nawet nie widziałeś, bo oni byli daleko przed Tobą, a i zdarzały się sytuacje, że jeżeli byłeś naprawdę lichy, to komputerowi gracze nawet Cię dublowali, także no słuchajcie, masakryczna sprawa. Podobnie było to rozwiązane w Screamer 2, który też graczom nie przypadł do gustu z powodu bardzo wysokiego poziomu trudności i w większości, jeszcze Wam powiem tak, w większości gier sportowych, no po prostu konsola daje fory graczowi, w pewien sposób oszukuje, żeby gracz miał szansę. No tutaj tego nie ma, tutaj po prostu komputer Cię zmiażdży, przeżuje i wypluje i tyle będziesz miał z Mega Race'a. Niemniej jednak, słuchajcie, tytuł ciekawy, ciekawa technologia, warto się zapoznać. Pudełko, które widzicie jest, to pudełko premierowe brytyjskie. Zobaczmy co jest w środku. Nie spodziewam się zbytnio szału i oczywiście faktycznie szału w środku nie ma. Oprócz gry oczywiście mamy instrukcję, instrukcja czarno-biała, podstawowe informacje o grze, nie ma żadnego wprowadzenia do świata gry, tylko podstawowe informacje jak uruchomić, jak odpalić i jak grać. Tradycyjnie, słuchajcie, to jest chyba karta rejestracyjna w postaci takiej koperty. Tutaj mamy całą, oj, skleiły mi się kartki, całe oczywiście rozpiskę, kto tutaj występował w Mega Race'ie i tak dalej, kto to tworzył. No i oczywiście gra. Warto zwrócić uwagę, że gra była wydana na 2 płytkach, w odróżnieniu od pierwszej części, która była wydana na płycie jednej. W środku oczywiście 2 płytki Mega Race'a w pudełku takim zbiorczym. Słuchajcie, czy dzisiaj mogę tą grę polecić? To trudno powiedzieć, czy mogę tą grę z czystego sumienia polecić, ponieważ jest to gra, jakich dzisiaj w żaden sposób nie uświadczycie. To gra, której już nigdy taka gra nie powstanie. Może tak, może dlatego warto ją sprawdzić. Tytuł w 1996 roku był
dosyć sławny. Nie mogę powiedzieć, że jakoś mega sławny, ale był dosyć sławny. Na pewno pierwsza część była bardziej sławna od drugiej, ponieważ to była taka jedna z pierwszych gier wyścigowych na CD-ROMie. Druga część, no powiedzmy sobie szczerze, oferowała to samo, tylko że więcej, lepiej i ładniej. I taki był właśnie dokładnie sequel Mega Race'a. Dzisiaj gra całkowicie zapomniana. Ale jeżeli chcecie zmierzyć się z własnymi słabościami, zobaczyć jak kiedyś, jaki poziom trudności kiedyś był w grach, polecam nawet ściągnąć sobie demko jednej trasy i spróbujcie zagrać i zobaczyć jak to kiedyś wyglądało. To tyle odnośnie Mega Race'a. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć! La 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 la.